Witamy w kolejnym programie Inteligentne Technologie i Człowiek. Witam w niesamowitych wnętrzach EC1. Za nami jakaś niesamowita konstrukcja wentylacji, o której sobie może jeszcze powiemy, jak nam fantazja pozwoli. A tymczasem przedstawiam uczestników dzisiejszego naszego programu. Jak zwykle niezastąpiona Dominika. Witaj, Dominiko. I mamy gościa specjalnego dzisiaj, Jacek Fiszbach, Innovation Zone Leader, czyli lider strefy innowacji. Można tak powiedzieć, z firmy Cybercom. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam Was serdecznie. Jesteśmy w tych wnętrzach jak zwykle i lubimy sobie tutaj porozmawiać o najnowszych zjawiskach w technologiach, w innowacjach, w inteligentnych technologiach. Porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę zmienia nas, zmienia nasze życie i zmienia postrzeganie w ogóle człowieka w takim funkcjonowaniu codziennym. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali o koncepcji Smart Living. Smart Living, która łączy w sobie i ideę Smart City, i ideę Smart Transport, Smart Home, Smart Workplace, no i oczywiście Smart Inhabitant, czyli tego inteligentnego mieszkańca. Ale tu coraz częściej mówi się o tym, że nie o samą technologię chodzi, tylko o sposób wykorzystania tej technologii tak, aby udało się stworzyć tę przestrzeń coraz bardziej bezpieczną, coraz bardziej funkcjonalną, coraz bardziej tak naprawdę ekologiczną, coraz bardziej też energooszczędną, no i ja mam nadzieję, że również coraz bardziej dostosowaną do naszych rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. No to jak to jest? Czy my Polacy jesteśmy już smart? Czy udało nam się tę technologię dziś dostępną na rynku w jakiś sposób oswoić? Myślę, że trochę odwróciłbym pytanie, albo trochę inaczej je zadał, bo to chyba nigdy nie będzie tak, że będzie taki moment, że będziemy mieli zaadoptowane wszystkie. Bo to jest trochę tak, że niektóre już są bardziej dojrzałe, niektóre właśnie wchodzą, a niektóre gdzieś tam dopiero pojawiają się na horyzontach i pojawia się ich bardzo dużo, bardzo nowych. Trochę sobie sprawdziłem, zacząłem od tego w ogóle, co z tą smartnością tych miast i tego smart livingu się dzieje. Dotarłem do kilku różnych w ogóle definicji tego. Tak, to jest definicje ciekawe. I trochę znalazłem takie definicje, jedne z punktu widzenia bardziej technologii. W zasadzie Smart City, ta smartność polega na tym, że te technologie są super wykorzystywane, tam dane, czujniki i w ogóle wszystko. Nie? A druga kategoria jest bardziej nastawiona na ludzi, ona od ludzi wychodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie żyli łatwiej, przyjemniej, z lepszą jakością życia, efektywniej, być może taniej w niektórych sytuacjach i bezpiecznie. Tak? No i pewnie to są można takie by dwa jeszcze- spostrzeżenia. Jeszcze można by wyróżnić taki punkt widzenia na przykład administracji samorządowej, prawda? Bo Smart City dla nich to jest miasto, które jest uporządkowane, ekonomiczne, generuje niższe koszty, prawda? To prawda. Do tego dojdziemy, bo to jest super ważny czynnik. Spojrzałem sobie, patrząc na różne rankingi tych inteligentnych miast, jak to w ogóle się dzieje. Dotarłem do jednego z takich rankingów robionych akurat przez Wiedeńską Politechnikę. Oni stworzyli taki europejski model Smart City już kilka lat temu i bazując na tym modelu, który wykorzystuje kilka takich parametrów oceny, czy te miasta są smart, czy nie. Parametrów typu konkurencyjność ekonomiczna miasta, smart people, czyli na ile dostępni są ludzie wykształceni, uczelnie i tego typu historie. Faktycznie smart living, czyli na ile, jak wygląda jakość życia mieszkańców i pod tą jakością życia w ogóle tych jest wiele elementów. I transport, i zdrowie, i rozrywka, i tego typu różne rzeczy. Tam jest jeszcze smart government, czyli to wszystko, co się dzieje po stronie samorządu, Czyli administracja, tak. zarządzania miastem. Tak? I tam się okazuje, że w ogóle się okazuje, jak czytałem ostatnie statystyki, że Wiedeń jest liderem podobno w Europie. Tak, Politechnika Wiedeńska to... tej smartności. Może sobie tak wymyślili, a może tak jest. To nie tak? jesteśmy zdziwieni. Natomiast w tym rankingu okazuje się, bo oni badali też duże miasta, ale głównie ranking dotyczy miast pomiędzy 100 a 500 tysięcy mieszkańców, z minimum jedną uczelnią, gdzie w okolicy mieszka najbliższe miasta do 1,5 miliona ludzi. I okazuje się, że tam polskie miasta też są, typu Szczecin, typu Bydgoszcz, typu Rzeszów. A Łódź? Powyżej 500. Łodzi tam nie znalazłem. Dlatego, że jest powyżej 500. Tam jest między 100 a 500. Łodzi akurat tam jeszcze nie znalazłem.
I to, co jest istotne, te miasta są tak trochę w ogonku. Tak? Czyli na 80 tego typu miast te nasze zajmują miejsca między 50 a Dlaczego? 60. Czy nie chcemy tych technologii w tej naszej przestrzeni? Czy za mało właśnie. inwestujemy? No właśnie. Może I jeszcze nas nie stać. I trochę, ja myślę, że to jakby wszystko po trochę, tak? Bo też jak szukałem takich czynników, które powodują, że te miasta stają się najbardziej smartne. Wrócę do tego Wiednia, tak? Wiedeń ma przyjętą strategię Smart City na wiele lat. Oni sobie powiedzieli, że chcą działać w obszarze właśnie jakości, zasobów i innowacji. Mocno w to idą, a co najważniejsze, mają to sprecyzowane, napisane, strategię, z którą postępują. Okazuje się, że polskie miasta w większości nie mają takich strategii. Jest dużo takiego wyspowego działania. Sporo różnych innowacji, które się dzieją tam w tle, ale trudno zgrać te wszystkie elementy, bo ten Smart Living i Smart City to jest tak dużo różnych elementów, bo to jest faktycznie tak, jak mówiliśmy, już zaczęliśmy mówić, i kwestia ekonomii, i kwestia transportu, i kwestia zdrowia, i kwestia ochrony środowiska, i zarządzania procesem i uzdatniania wody, i ścieków, i zamkniętej gospodarki tymi ściekami, czy tworzenia energii, odzyskiwania energii z odpadów różnych komunalnych. Tych elementów jest naprawdę dużo. I to nie jest proste tym zarządzić. Ale, słuchajcie, jest już ten Wiedeń na chwilę zostawiam, chociaż Wiedeń mocno stawia, to też jest super istotny element, na dane. Zbiera faktycznie dane w modelach GIS-owskich, udostępnia te dane dość powszechnie, oddaje je po prostu do współtworzenia i do tworzenia nowych różnych rozwiązań. Myślę, że te dane... To firmą, czy właśnie tam użytkownikom? Tak I użytkownikom i firmom, po prostu do użytku publicznego. Tak? W Polsce to też jest Tak, faktycznie. to już się rzeczywiście dzieje. Bo zaczyna się dziać faktycznie, bo takie miasta jak Gdańsk czy Gdynia, Warszawa, Łódź, Lublin, te dane oddają i myślę, że tutaj sporo się dzieje i zacznie jeszcze więcej dziać. No potrzebujemy trochę więcej czasu. Oddają, ale czy my, mieszkańcy, na przykład z nich korzystamy? Myślę, że bezpośrednio nie, bo to są, myślę, że dane dla pewnych rozwiązań i dla firm prywatnych, dla startupów być może, które mogą na tej podstawie coś proponować mieszkańcom. Ale są tutaj ciekawe przypadki, że tak. Mianowicie sam korzystam z tak zwanej ortofotomapy, która jest zorganizowana, stworzona specjalnie na zamówienie poszczególnych miast. Między innymi Łódź i Pabianice sąsiednie też mają takie zdjęcia lotnicze, satelitarne, które są otwarte dla wszystkich użytkowników, czyli miasto zapłaciło za to przedsięwzięcie, każdy może z tego skorzystać i to są bardzo dobrej jakości zdjęcia, które są wykorzystywane właśnie w geodezji, w urbanistyce, w architekturze, ale każdy mieszkaniec może sobie w dużym powiększeniu zobaczyć każdą działkę na terenie miasta i stwierdzić na przykład, czy tam nie ma jakichś przeszkód, żeby ją kupić, żeby coś tam zainwestować, żeby tam wybudować dom, prawda? Więc to jest rozwiązanie chyba, które pokazuje, że miasta inwestują w tego typu dane. Inwestują, to są początki i to, o czym będę często wspominał, jest dużo fajnych case'ów, dużo różnych wysp i fajnych zastosowań. To nie jest jeszcze powszechne dość szeroko. Ciekawe, słuchajcie, bo dotarłem, nie wiem czy wiecie, że w ogóle jest norma ISO Dla Smart City? dla Smart City. O, niesamowite. 37, tam 120. Pięknie. Sprawdzałem, ona obowiązuje w Polsce od 2 lat i Lublin ma certyfikat. Jest tam na mapce. Ale to tylko dygresja. Wracamy do ciekawostek. Słuchajcie, ja pracując dla Cybercomu dużo dotykam i często podróżuję do Nordyków. I case Sztokholmu chciałbym przytoczyć, który jest zieloną stolicą Europy, tak jest nazywany. W Sztokholmie jest dużo projektów właśnie związanych ze Smart City. Jedna z dzielnic, Hammarby, taka postindustrialna, czyli ma dużo wspólnego z Łodzią i z tymi przestrzeniami fantastycznymi, które tutaj się dzieją. Tam został otworzony projekt taki Urban Living Lab.
I w tej dzielnicy są testowane właśnie komunikacja miejska, wykorzystująca i w ogóle komunikacja i transport, wykorzystujący samochody elektryczne, rowery elektryczne, autobusy elektryczne. Jest testowana kwestia energii i zamkniętej gospodarki odpadami, wykorzystywania jej przetwarzania na energię. Jest testowany wątek wody i ścieków. Wiele takich elementów właśnie tam w ramach jednej dzielnicy zostało stworzonych i teraz ten projekt trwa. I jakie są wyniki? Wiadomo już też? Jeszcze chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja o tym projekcie słyszałem nawet tutaj w Polsce kilka miesięcy temu. To jest dość świeży projekt. Myślę, że w ogóle jak te projekty w tkance miejskiej, one potrzebują czasu, no bo to jakby zbudowanie nowej dzielnicy z nową infrastrukturą, z tego typu rzeczami, to nie jest pół roku. To Ale nie są mówisz, że szybkie zbudowanie nowej dzielnicy, czy to nie będzie tak, że grozi nam w jakiś sposób na przykład zjawisko gentryfikacji, czyli tej zmiany, powiedziałabym, funkcji danego miasta, po to, aby no właśnie wdrożyć tam chociażby w naszym przypadku te technologie inteligentne, no i jakby przeznaczyć dla tej, powiedziałabym, no być może tylko bardziej zasobnej grupy społecznej. Ale tu mówimy chyba o jednej dzielnicy, prawda? No tak, Tam jest taki przykład, no bo to jest na zasadzie projektu poprowadzone i faktycznie wtłoczyli tam dużo tej nowoczesności i testują w ogóle, jak to wygląda. Tych testów wiem, że w Europie jest więcej, gdzieś w Niemczech są związane różnego rodzaju Słuchajcie, no projekty. gdyby puścić już wodze fantazji trochę dalej, tak spójrzmy bardziej futurologicznie, gdyby tam projekt się udał, gdyby parę innych projektów tego typu się udało, czy no właśnie nie grozi nam taka gentryfikacja? Ja myślę, że nie. Jestem dobrej nadziei. Dlaczego? Bo wrócę teraz do tej naszej przestrzeni polskiej, bo faktycznie w Polsce jest dużo już fajnych inicjatyw i związanych właśnie z transportem, czyli z optymalizacją ruchu i z zarządzaniem tym ruchem. Takie rzeczy się dzieją w dużych polskich miastach, czy z bezpieczeństwem typu Warszawa, jest naście tysięcy kamer zintegrowanych, czy związanych z oświetleniem takim, które się dostosowuje faktycznie nawet w przestrzeni do pory dnia i w przestrzeni miejskiej faktycznie do zapotrzebowania. W Barcelonie to już jest standardem, w Polsce powoli się zdaje te inteligentne lampy. Tych różnych zastosowań jest coraz więcej, ale właśnie chciałbym teraz, bo jakby cały ten wątek smart living, myślę, żebyśmy trochę skategoryzowali, tak żebyśmy tutaj nasz audience się nie pogubił w tym wszystkim. Bo myślę, że fajnie jakbyśmy spróbowali przejść przez faktycznie ten obszar miejski, czyli smart city, ten smart workplace. Workplace trochę poszerzono o inteligentne budynki i zanurkujemy później do naszych domów. Jasne. I zaczynając od tego Smart City, no to faktycznie chyba chodzi o to, tak intuicyjnie, bo tych definicji też znowu dużo jest różnych mnóstwo, w zależności od tego, czytałem. kto i po co. Chodzi o to, żeby to miasto faktycznie dawało swoim mieszkańcom maksymalną jakość tego funkcjonowania, tak? Żeby oni chcieli tam życia, nie wyprowadzali się poza miasta. I tą jakość życia buduje de facto na co dzień kilka elementów. Jednym z takich elementów jest transport, po prostu. No tak, to jest najbardziej widoczna i taka kluczowa dla codziennego życia. Ten transport myślę, że Rzecz w mieście. Dokładnie. Ten transport jest super istotny w Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, akurat w Warszawie jest tam znakomicie więcej samochodów na 1000 mieszkańców niż w Berlinie. My się zachłysnęliśmy ilością samochodów, tych samochodów jest bardzo dużo. Jak jeżdżę do Malmo, tam centrum, długie ulice, nie ma żadnych samochodów. Ludzie jeżdżą rowerami. Typowy obrazek na dworcu autobusowym czy kolejowym, setki rowerów, parkingów. Tego u nas jeszcze nie ma. A pogoda w Malmo, uwierzcie mi, jest gorsza niż tutaj. No tak. I ludzie sobie dają radę, tak? My dyskutujemy sporo o smartnych parkingach, czyli de facto doładowaniu centrów miasta, ale w smartniejszy sposób, żeby już faktycznie wysycić maksymalnie tą przestrzeń. Oczywiście to jest rabialne i te projekty powstają i będzie ich pewnie dużo. No tak, ale właśnie, pytanie, człowiek czy technologia? Czy doładować tych samochodów tam do tego centrum, czy jednak, bo to jest super istotne i o tym wspomniałaś na początku,
że tu nie chodzi tylko o technologię, bo to nie chodzi o to, żebyśmy nagle któregoś dnia się obudzili w centrach miast, gdzie są tysiące samochodów. Ale żeby do tego doprowadzić, konieczny jest pewien wysiłek zmiany nawyków. Tak, to jest stały trend, który widzimy w dyskusjach też administracji samorządowej, czy polityków lokalnych, którzy zajmują się administracją tutaj samorządową, gdzie operują w takim konflikcie albo w takim napięciu, może to nie jest jeszcze konflikt, tylko takie napięcie między interesem mieszkańca, który żyje tu i teraz. Właśnie ma swój samochód, ma swój dojazd do swojego domu czy do bloku, prawda, w którym mieszka i chciałby dojechać do pracy swoim samochodem w normalny, w miarę komfortowy sposób, a zarządcami miasta, którzy widzą, że w centrach zwłaszcza się nie da tych samochodów już upchać, zwłaszcza w godzinach szczytu, po prostu musi wszystko stać, bo inaczej się nie da. Jest za dużo tych samochodów, więc proponują tym mieszkańcom rozwiązania, które każą się im przesiąść na autobus, tramwaj albo rower właśnie, prawda? I tutaj... Tak, ale poczekajcie, no bo mówisz, że się nie da. No, Znaczy nie da biorąc pod się uwagę upchać tych wielość samochodów. technologii, to ja będę zaraz oponować, że to tak nie może być, że się czegoś nie da. To się da, może tylko pytanie, kwestia czy chcemy. No właśnie, czy chcemy i jak to w tym momencie zrobić? Bo przecież mówimy o tych inteligentnych technologiach, które mają w kontekście właśnie tych inteligentnych miast zwiększać kwestie dotyczące chociażby przepustowości, kwestie dotyczące lepszego zarządzania miejscami parkingowymi. Słuchajcie, Po prostu jeśli się mylę. Dokładnie tak, tylko ja kładę na wadze jakby dobro ludzi i to, czego naprawdę potrzebują, i technologię. Technologia jest tylko technologią. Jakby wykorzystana w niewłaściwy sposób może spowodować, że tam faktycznie będzie tysiące samochodów. Natomiast pytanie, czy my jako ludzie jednak nie potrzebujemy czegoś innego. Słuchajcie, ja prywatnie mam samochód i w mieście on stoi w garażu. Ja go używam faktycznie, jak muszę pojechać za. W mieście poruszam się pociągiem albo rowerem. Staram się naprawdę sam albo z rodziną. Daję radę, są lepsze... Ja przyznaję też, dzisiaj nawet przyjechałem szybciej dojeżdżam. rowerem. ponownie rowerem na nasze spotkanie. Dokładnie, da radę, ale to ode mnie wymagało pewnej nowej dyscypliny. Bo ja to trenuję tam od 1,5 roku mniej więcej. Wcześniej faktycznie poruszałem się, byłem hard userem samochodu. Też czytałem o takim projekcie w Nowym Jorku, że też faktycznie zarząd miasta prowadził w ogóle akcję przesadzania ludzi z samochodów do publicznych środków transportu. Oczywiście ten publiczny środek transportu musi być dostępny, dobrej jakości. Tam nie może być, nie może być megatłoku i tego typu rzeczy. Tak? Fantastycznie jak będzie skomunikowany, jak będzie punktualny, jak będę mógł sobie, chociaż to akurat już jest dzięki Bogu u nas możliwe kupić bilet w online używając telefonu, to tutaj nie masz żadnego problemu. I to jest taki jeden przykład smartności. Drugi przykład smartności miast to jest wszystko to, co się dzieje w domenie zdrowia. Tak? No bo mamy publiczną, mamy prywatną opiekę zdrowotną, ale teraz ze względu na zmiany społeczne i to, że ludzi 50+, a właściwie 60 i 70 będzie nam przybywało, to już samorządy dzisiaj, i to jest fantastyczne, że to dostrzegają, szukają rozwiązań i projektują rozwiązania, które będą w stanie wesprzeć opieką i troską nad tymi starszymi ludźmi. Tak? Czyli myślisz tutaj o chociażby tym cyfrowym pracowniku, o którym gdzieś wcześniej też już rozmawialiśmy w jednym z naszych odcinków poświęconych inteligentnej medycynie. Czy to miałeś na myśli? Tak, dokładnie. Czyli opaski, które monitorują, które mogą dać dużo elementów. Albo jeszcze takich... nawet prostsze rozwiązania, które chyba Wrocław już zastosował, mianowicie dla osób, już dla seniorów generalnie, jeżeli potrzebny jest transport na przykład do lekarza czy do urzędu, miasto organizuje przejazd taksówką i to też jest mocno zautomatyzowane. To już nie jest tak, że ta osoba musi sama o to dzwonić, poprosić, tylko jeśli jest zarejestrowana, to można to zorganizować dla niej. No ale wiesz, w Łodzi też mamy przecież taki projekt, bo mamy Łódź Miasto Teleopieki, gdzie senior wyposażony w taką inteligentną opaskę na zasadzie wearables, no i jest monitorowany. Jego podstawowe parametry życiowe na bieżąco są kontrolowane, no i w przypadku jakiegokolwiek omdlenia czy innych problemów zdrowotnych, natychmiast informacja jest bezpośrednio przekazywana do centrum koordynującego właśnie, mającego pod swoją opieką takiego seniora. W związku z tym, no to chyba też dobry przykład na to, jak ta technologia się rozwija. To jest fantastyczny przykład na podnoszenie jakości mieszkańców faktycznie. A to jeszcze porozmawiajmy o tym, czym zajmuje się Twoja firma. Jak w tym inteligentnym świecie Wy bierzecie udział i co wnosicie od siebie?
To na przykładzie, też akurat szwedzkim i trochę zostanę w tej części zdrowia, tak, bo myślę, że to jest super ważne. Coś, co mam nadzieję, któregoś dnia się wydarzy w Polsce. Tam stworzyliśmy takie rozwiązanie dla jednego z hrabstw, które się nazywa Moverex. Zostaje w opasce faktycznie, tam zapisuje się ruch na receptę. Aha. Czyli przychodzi pacjent do lekarza, lekarz ustala tętno wysiłkowe, daje taką opaseczkę i ten pacjent musi się odpowiednią tam ilość czasu w tym tętnie codziennie ruszać. To jest wszystko raportowane do systemu. Czyli zmusza go do aktywności. Zmusza go do aktywności, tak? Czyli de facto nie pigułki, tylko aktywność, która daje zdrowie, czyli znowu lepsza jakość życia. Czyli zamiast komunikatu ze słynnego kultowego filmu weź pigułkę, teraz ruszaj się. Tak, dokładnie, tak? I to jest też ten kierunek. My mocno funkcjonujemy w świecie tych celów NZ-owskich związanych ze zrównoważeniem. W ogóle to jest zrównoważona gospodarka i rozwój w Nordykach właściwie jest podstawą. W Polsce fantastycznie, bo już widzę pierwsze takie elementy wchodzące i coraz więcej tego zrozumienia, chociaż jeszcze dużo myślę, że edukacji tutaj Przed nami. u nas. I jeszcze jakieś kilka przykładów, bo jakby czym się zajmujemy? My jesteśmy ekspertami od nowych technologii i pomagamy klientom digitalizować się w stronę ich usługi, ich produkty, ale cały czas pamiętając o tych zrównoważonych celach. Szukamy efektu dla nich nie tylko finansowego, tylko tego dodatkowego jakiejś wartości czy dla ludzi, czy dla środowiska. To jest to, co Ale powiedz czym jedną się rzecz, zajmujemy. bo jeżeli tak rzeczywiście digitalizujemy tak ogromną ilość tych wszystkich usług, produktów, mamy wokół siebie coraz więcej czujników i kamer, to czy to nie jest tak, że trochę zahaczamy o aspekt utraty naszej prywatności, o taką no, być może nadmierną inwigilację, być może o nadmierny scoring behawioralny? Powiedz, czy no właśnie, jak znaleźć tę równowagę między tym, czego potrzebuje człowiek w tej przestrzeni, a tą technologią, którą możemy wykorzystać? Tak, no bo już wszyscy oglądaliśmy Black Mirror albo przykład. Raport Mniejszości, filmy nas straszące. No fakt jest taki, że Google wie już chyba naprawdę wszystko o nas, albo prawie wszystko. Słuchajcie, to chyba już nie jest jakoś do uniknięcia, chociaż pojawiają się trendy, które się nazywają minimalizm cyfrowy. Gdzie faktycznie ludzie albo przestają używać telefonów, albo przynajmniej, no bo to chyba jest niemożliwe, albo bardzo trudno, ile się nie wyjedzie w Bieszczady przysłowiowe, eliminują ilość aplikacji, zostawiają faktycznie te, które są potrzebne. Jeszcze Ale można zobacz, wrócić to do jest- starej, wysłużonej Nokii, która obsługuje Tak, tylko rozmowy 3120, tak. Ale zobacz, że to jest znowu coś, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli ta zmiana naszych nawyków. Czyli jeśli ja sama jakby świadomie od czegoś nie odejdę, to chyba nie mam szansy z Słuchajcie, tego to jest clue w ogóle. To jest clue, to jest dojrzałość, to jest dojrzałość społeczeństw i dojrzałość nas po prostu w tym wszystkim, bo łatwo się zagubić. Jakby ilość technologii, tego czym możemy się otoczyć, faktycznie może chyba u każdego spowodować różne choroby z pogranicza ADHD i później długie leczenie. Naprawdę to, co jest istotne, to jest balans. Wyjdę trochę już z tego Smart City, ale przeskoczę do Smart Work, tego miejsca, gdzie pracujemy, żeby już wyjść z tych anglojęzycznych słówek. Tu się dzieje też bardzo dużo. W ogóle zauważam taki trend w nowoczesnych miejscach do pracy, w nowoczesnych budynkach, taki, który gdzieś startupy przyniosły te przestrzenie takie koło-kreatywne, czyli przestrzenie, gdzie są te miejsca, biurka szorowane, czyli codziennie siadam do innego, albo sobie wynajmuję, mogę sobie zarezerwować jakąś salkę. Tak? I Tak zwany coworking. taki coworking i coraz częściej to się w biurowcach dzieje, w takich zwykłych. Sporo współpracowaliśmy z takimi firmami, liderami branży i to się staje powoli standardem, przynajmniej w tych nowych biurowcach, że faktycznie mogę aplikacją zarezerwować sobie przestrzeń albo biurko, albo szafkę, jak przyjeżdżam rowerem i mogę tam zostawić swoje ubrania. Mogę sobie mogę zarezerwować pomieszczenie, wchodzę do tego pomieszczenia, mogę sobie ustawić klimatyzację w tym jednym, też znowu z tego mojego telefonu, albo zmatowić szyby, jak potrzebuję z jakiegoś powodu, nie wiem, trochę intymności. Tak? Po prostu. I takich rozwiązań jest dużo. I kolejnym trendem jest historia budynków z zerowym wykorzystaniem energii zewnętrznych, tak? Czyli faktycznie które mają magazyny. samowystarczalnych. Tak? W Polsce przeszliśmy już właściwie przez historię
ocieplania budynków. Tej inteligencji w budynkach jest jeszcze dość mało, no bo to są dość drogie systemy i trzeba spojrzeć dalekosiężnie. Ale nie wiem, czy wiecie, powoli, pewnie do Polski to też dojdzie, ale w Europie to już się dzieje, a na świecie już na pewno, z budynkami nie jest już problem grzania. W budynkach jest problem chłodzenia. No i teraz pytanie, bo są różne eksperymenty a propos tej smartności. Pytanie, czy jakby chłodzenie, do chłodzenia zastosować typowe technologie, które znamy po prostu. Energochłonne, czy bardziej zrównoważone pod tytułem zielone ściany. Porozmawialiśmy troszkę o tym, co się dzieje w świecie, porozmawialiśmy troszeczkę o tym, co się dzieje w Łodzi. Spojrzeliśmy na to z punktu widzenia technologii. Też nie zgubiliśmy, mam nadzieję, tutaj człowieka. No nie możemy zgubić człowieka. Chociaż o człowieku też można rozmawiać nieskończenie. Ja myślę, że my musimy do tego tematu wrócić i to niedługo. Nie wiem, za parę tygodni, może za parę miesięcy, żeby sobie jeszcze dokończyć te nasze rozważania, bo one są fascynujące. Może się przez ten czas już coś też ciekawego wydarzyć, prawda? Wy oboje jeździcie na różnego rodzaju spotkania, targi, wydarzenia, wystawy, eventy, konferencje. W związku z tym na pewno będziecie mieli jakieś nowe ciekawostki, bo dziś musimy już kończyć naszą rozmowę i aż żałuję, że nie możemy jej tak mocniej pociągnąć. No, ale cóż, jesteśmy w programie, który opowiada o różnych technologiach i o tym, jak wyglądają te inteligentne technologie i na tym tle, jak wygląda Człowiek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.